Nie da się ukryć, że niektóre rekordy i statystyki w skokach narciarskich są obecnie tak wyśrubowane, że ciężko sobie wyobrazić, aby kiedykolwiek zostały pobite. W dzisiejszym filmie poznamy 10 rekordów, których poprawienie w przyszłości będzie graniczyło z cudem. Na początek doskonale znany fanom skoków rekord, czyli 53 zwycięstwa w konkursach Pucharu Świata Gregora Schlierenzauera. Austriak został 53-krotnym zwycięzcą zawodów w wieku zaledwie niespełna 25 lat, co wydaje się zupełnie nieprawdopodobne. Nad drugim w tym rankingu Mattim Nykänenem, który zwyciężał 46 razy, ma przewagę 7 wygranych. Natomiast nad najwyżej sklasyfikowanym aktywnym skoczkiem, czyli Kamilem Stochem, ma przewagę aż 17 triumfów. Wydaje się więc, że pokonanie doświadczonego Austriaka jest praktycznie niewykonalne. Zwłaszcza, że jest on wciąż aktywnym zawodnikiem, który przynajmniej teoretycznie może jeszcze ten wynik poprawić. Drugi rekord, którym się dzisiaj zajmiemy, wydaje się równie nieprawdopodobny do pobicia, a jego autorem jest Kamil Stoch. Chodzi o zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata po 30 roku życia. Jak wiadomo, znaczna większość skoczków narciarskich największe sukcesy w karierze święci w wieku od 20 do 30 roku życia. Po 30 wyniki osiągane przez zawodników zazwyczaj są już znacznie słabsze i coraz trudniej wypracować im dyspozycję pozwalającą na walkę z najlepszymi. Właśnie dlatego każde zwycięstwo skoczka po 30 jest zdecydowanie warte odnotowania. Wybitną postacią w tej dziedzinie jest z pewnością Kamil Stoch, który po 30 roku życia wygrywał aż 14 poszczególnych konkursów. Drugi pod tym względem Słoweniec Robert Kraniec ma na swoim koncie zaledwie 5 triumfów po 30. Kamil Stoch ma więc nad nim przewagę aż 9 konkursów. Ponadto, jak na razie, nie zapowiada się, aby jakikolwiek aktywny skoczek po 30 miał choćby zbliżyć się do jego wyniku. Polak z pewnością na długie lata pozostanie rekordzistą w tej kategorii, a być może nawet na zawsze. Kolejna wyjątkowo wyśrubowana statystyka to 108 miejsc na podium w konkursach Pucharu Świata Janne Ahonena. Fińska legenda skoków jest jedynym zawodnikiem, który ma na swoim koncie ponad 100 miejsc na podium w karierze. Drugi w tym zestawieniu jest Adam Małysz z liczbą 92 miejsc w czołowej trójce. Do Ahonena traci więc 16 podiów. Nie jest to może bardzo duża różnica, jednak gdy spojrzymy na aktywnych zawodników, którzy są najbliżej osiągnięcia Ahonena, to zdamy sobie sprawę, że jego wynik z pewnością na długo pozostanie niepobity. 88 razy na podium stawał wciąż aktywny Gregor Schlierenzauer, jednak biorąc pod uwagę jego formę prezentowaną już od kilku lat, szanse na to, że znajdzie się w czołowej trójce konkursów jeszcze 20 razy w karierze są znikome. Wydaje się, że największe szanse na przebicie Ahonena ma obecnie Stefan Kraft. Austriak od wielu lat utrzymuje się w światowej czołówce, ma w swoim dorobku już 71 miejsc na podium i wciąż jest stosunkowo młody, ponieważ ma dopiero 27 lat. Jeżeli w kolejnych sezonach jego forma nie obniży się znacząco, może się okazać, że za kilka lat zbliży się do tego wybitnego rekordu, a może nawet go pobije. Osobiście uważam jednak, że Ahonen pozostanie rekordzistą pod tym względem przez długie lata, a może nawet dziesięciolecia. Teraz skupimy się na statystyce dotyczącej liczby występów w poszczególnych imprezach. Postanowiłem umieścić kilka rekordowych wyników z tej kategorii w jednej statystyce, między innymi ze względu na to, że absolutnym rekordzistą w tej dziedzinie jest Noriaki Kasai. Japończyk startował w konkursach Pucharu Świata aż 569 razy. Drugi Simon Amann brał udział w zawodach 438 razy, więc traci do niego aż 131 występów. Rekord ten jest tak bardzo wyśrubowany, że nie widać jakichkolwiek perspektyw na jego pobicie przez jakiegokolwiek skoczka. Kasai jest również rekordzistą w liczbie występów na Igrzyskach Olimpijskich, w których uczestniczył aż 8 razy. O jeden olimpijski występ mniej ma na swoim koncie Janne Ahonen, jednak nie jest on już aktywnym skoczkiem. Wiadomo już, że Simon Amann wystąpi na Igrzyskach w 2022 roku w Pekinie, dzięki czemu zrówna się z Ahonenem. W wyniku 8 występów na Igrzyskach nie pobije jednak w najbliższych latach absolutnie nikt. Podobnie wygląda sytuacja z występami na Mistrzostwach Świata. Kasai startował w nich aż 13 razy.
Podobnie jak w przypadku igrzysk, na drugim miejscu znajduje się Ahonen z 11 występami. Jeśli chodzi o aktywnych zawodników, to najbliżej zrównania się z Kasaim są Simon Aman i Dmitrij Wasiljew, którzy wystąpili jak do tej pory na 10 mistrzostwach. Rekord występów na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich wynosi natomiast 11 występów. Najbliżej wyniku japońskiego weterana znajduje się jak poprzednio Ahonen z 10 występami, a wśród aktywnych skoczków Simon Aman z 9 występami. Biorąc pod uwagę, że Szwajcar ma zamiar skakać aż do 2022 roku, jest duża szansa, że akurat w tej konkretnej statystyce rekord Kasaiego zostanie wyrównany, choć nie pobity. Kolejne rekordy w skokach, które najprawdopodobniej już nigdy nie zostaną pobite, to najstarszy zwycięzca i najstarszy skoczek z podium w zawodach Pucharu Świata. Oba rekordy należą oczywiście do Kasaiego. Swoje ostatnie zwycięstwo odniósł w wieku 42 lat. Był wtedy o 4 lata starszy od swojego rodaka Takanobu Okabe, który zajmuje drugie miejsce w tym rankingu. Na trzecim miejscu są natomiast dwaj Słoweńcy, Robert Kraniec i Jernej Damian, którzy wygrywali w wieku 34 lat. Jak widać, pobicie tego rekordu w przyszłości graniczy z cudem. Być może jeszcze trudniej będzie pobić rekord wieku w miejscach na podium. Kasai po raz ostatni na podium stanął w wieku 44 lat. Drugie miejsce w tej dziedzinie zajmuje Okabe, młodszy od niego w tym momencie o 6 lat. A trzeci jest Simon Aman, który stanął na podium w 2018 roku na skoczni Kulm w wieku 36 lat. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Kolejnych 5 niesamowitych statystyk w skokach narciarskich zaprezentuję Wam już niedługo w drugiej części. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.